Dziś w odcinku zajrzymy do wnętrza kury i zobaczymy, jak wyglądają niedojrzałe jajka, które w niektórych krajach trafiają prosto na talerz. Odwiedzimy stoisko z nielegalnie sprzedawanymi żółwiami, gatunkami zagrożonymi, z których robi się zupę Camotelo. Złapie nas tropikalna ulewa, ale dzięki temu trafimy na lokalną imprezę. Spróbujemy grillowanego kajmana, zjemy larwy suri na żywo oraz prosto z ognia i ugotujemy kajmana wspólnie z rodziną z pływającej wioski. A na koniec dzieciaki, które uczą dorosłych, jak nie lać oleju do rzeki i dbać o miejsce, w którym żyją. Będzie dziwnie, będzie prawdziwie, to jest Amazonia. Belén to największy targ w Iquitos, położony tuż przy Amazonce, w miejscu, gdzie rzeka dyktuje warunki życia. Kiedy poziom wody rośnie, stragany przenoszą się wyżej. To nie jest miejsce stworzone z myślą o turystach. Jest brudno, wilgotno i głośno. Pachnie rybą, dymem i tropikalnym upałem. Ale to właśnie tu widać, jak wygląda codzienne życie w Amazonii. Jestem w Iquitos, w mieście w centrum Amazonii. Jedziemy teraz do największego i najbardziej dziwnego bazaru Belén, gdzie wszystkie zwierzęta, które są z Amazonii, są sprzedawane właśnie w tym bazarze. Na straganach ryby, których nie znajdziesz nigdzie indziej, owoce, które według lokalsów zawierają hormony żeńskie oraz mięso, takie, które w innych częściach świata szokuje. Małpy, kajmany, pancerniki, żółwie, węże i larwy. Acá este mercado, porque aquí se encuentra de todo. Idziemy teraz na sekcję, gdzie są same warzywa, ale jak tu Raulito wcześniej powiedział, na tym bazarze znajdziemy wszystko. Po małpy, po krokodyle, po inne dziwne zwierzęta, nawet których pewnie w życiu nie widziałem. Wszystkich na pewno nie będziemy próbować, ale na pewno będzie to fajne przeżycie. Tu nie ma miejsca na wybredność, bo tu nic się nie marnuje. Każdy kawałek, od skóry po tłuszcz, ma swoje zastosowanie. To codzienność ludzi, którzy żyją z tego, co daje dżungla. En la Amazonas, si tú quieres sobrevivir, solamente agarras el machete. Oh, ¿tienes hambre? Ya, comemos esto. I comemos to. Comemos. To jest bardzo interesujące, że w Amazonii nic się tutaj nie marnuje. Z wszystkiego praktycznie można zrobić jedzenie. Belén mieszkają najbiedniejsi, często bez stałego dostępu do prądu, bez kanalizacji, na domach z desek i blachy, ale mimo wszystko z dumą i z humorem. Yo creo que la pobreza no es sección de la cochinada. Viven por vivir. Jak powiedział nam Raulito, my tu nie żyjemy po to, żeby mieć, my żyjemy po to, żeby żyć. I w tej prostocie jest coś mocnego, bo na tym targu naprawdę sprzedaje się wszystko i naprawdę wszystkie zwierzęta. Na początek spróbujemy aguachę, dziwny owoc, a jeszcze dziwniejsze jest to, że w pniu palmy, z którego pochodzi, żyje pewien amazoński przysmak. El aguaje ya es la fruta de una palmera. Ya tiene 25% de hormonas femeninas. 25% de hormonas femeninos, ¿ya? Acá la gente lo come, por ejemplo, ahorita lo pueden comer de repente con sal o más tarde lo pueden hacer como jugo, como un jugo llamado la guajina. Cuando no terminamos la guajina, también hacemos helado. Pero la mayoría de las mujeres cuando están gestando comen esta fruta, ¿por qué? Porque tiene 25% de hormonas femeninas, ¿ya? Y seguro el 80% de las criaturas que van a hacer va a ser niña, Vale. ¿ya? 100% garantizado, ¿ya? El famoso aguaje. I cómo se come? Ya tenemos que sacarlo todo, pelarlo, sí, Ah. con los dientes, la cascarilla. Pero puedo comer de aquí, ¿verdad? Allí podemos comer. Así. Sientes el aceite, tiene un aceite. Oj kurde, nigdy w życiu takiego niedobrego owoca nie jadłem. Twardy i słony. Innego smaku tutaj nie ma. Strasznie dziwne. Nie, to nie jest dobre. Przysmakiem, o którym wspomniałem, który żyje w pniu palmy, aguachę, jest suri. Można je jeść na wiele sposobów. Są to larwy suri, które żyją w ugryzła mnie. Są to larwy suri, które żyją w palmach aguachę. Najpierw się ścina te palmy, przez 2 miesiące one leżakują i dopiero później wyciągane są te larwy ze środka, jak już się słyszy, że one w środku chodzą. I właśnie one się tym żywią, czyli to jest środek właśnie tej palmy.
tutaj w Amazonce uważane są za bardzo lecznicze. Jedzą je dzieci, kiedy są chore na zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła. W środku mają bardzo dużo białka. Zaraz spróbujemy, jak smakują na żywo, ale też można je jeść, jak są zgrillowane na ciepło. Co jeszcze ważne, suri uważane są za jedne z najbardziej czystych Muy bueno. larw na świecie. Słuchajcie, tak ona wygląda. Już jedna mnie ugryzła. Będę trzymał ją i jadł ją od strony odwłoku, tak? Od strony odwłoku. No i spróbujemy, jak smakuje. Con fuerza, jálalo. Ya, ¿sabes? Słuchajcie, smakuje jak budyń. Jest bardzo słodka. No jest to trochę dziwne uczucie, bo nigdy nie jadłem żywej larwy. Jest muy dulce. Muy dulce. Smakuje jak budyń waniliowy. No serio, to jest takie porównanie do naszego polskiego budyniu waniliowego. Jeśli nie jesteście na tyle odważni, żeby jeść żywe suri, zawsze można spróbować je ugrillować. Zjedliśmy suri żywe, zobaczymy, jak smakuje suri grillowane. Ale muszę bardzo uważać, bo skubane mocno gryzą. Tutaj mamy amazońskie śniadanie węglowodanowo-białkowe, czyli mamy banan oraz suri, które ma bardzo dużo tłuszczu i białka, więc czego chcieć więcej? Zacznę od banana. Banan ugotowany smakuje identycznie jak ziemniak, ale taki bardzo mocno skrobiowy, jest suchy. Zobaczmy, jak smakuje suri. Żywe smakowało mi, ponieważ było słodkie i miało bardzo dużo takiego płynu w środku, jak budyń. Bardzo dobre, chrupiące, słodziutkie. W środku już tego płynu nie ma, on wysechł, ale jest naprawdę w smaku bardzo dobre. Na tym bazarze nie wiedziałem, gdzie się zatrzymać. Tyle zapachów, dźwięków, wszystkiego naraz. W końcu trafiamy na panią, która sprzedaje gotowaną ikrę zawiniętą w liście bananowca. Se le echa hervir para sacarle la sal, se lo lavas, sacarle la sal, queda normal sal. Entonces se le envuelve así en la ollita, se le vuelve a cocinar, a hervir nuevamente. Se le vuelve a hervir y ya queda así. Bardzo słone. W takiej trochę postaci jak pasta. Smakują jak ikra. Bardzo intensywnie. Smakuje mi to bardzo. Fajne to jest. Jesteśmy nad Amazonką, więc podstawą diety są ryby. Dużo ryb. Takich, o których słyszałem, ale nigdy nie widziałem. A zawsze chciałem spróbować. Pescado gato, doncella, pero más conocido con pez gato, ¿ya? La doncella, el sábalo, esto tiene pues mucha espina, pero es muy rico. Este es la palometa, boquichico y ya, paco. Esto se parece a la piraña, ¿no? Sí, creo que Pero no es la no es piraña. ¿Ya? Mira, Pero es piraña. esto es la palometa. Esto sí es piraña, mira, ve. Esto sí es piraña. Pero para ti, ¿cuál es más peligrosa? Creo que es pequeña. La roja. La roja, ¿Por ¿verdad? qué? Porque esto solamente puede sacar una parte de tu cuerpo una sola vez. A, Pero esto I esta come todo. come todo. Karaciama, zobaczcie, jak wygląda. Wygląda dość kosmicznie. Wszystkie produkty, które tutaj są, one są uważane za prozdrowotne, więc jak Raulito powiedział, w głowie znajduje się najwięcej witamin, minerałów, stąd ludzie też są tutaj bardzo zdrowi. Raulito zaprosił nas do domu, więc idziemy ugotować z nim razem, wspólnie z jego żoną i prawdopodobnie z dzieckiem rybę, którą wcześniej widzieliście, tą taką
która wygląda troszeczkę jakby była z innej planety. Chodźcie, pokażemy wam jak wygląda. Tenemos aquí la famosa carachama, ya, su nombre local carachama, o muchos le conocen como por ejemplo el pez gato. Pez gato. Pez gato. Pero la mayoría de esto, por ejemplo, lo comemos así, con caldo, con culantro, tomate, ajos, cebolla, ¿no? Y ají dulce. La parte de la cabeza, ahí está la vitamina. Sí, me has dicho. Ajá, en la parte de la cabeza. Tiene poca carne, pero el caldo, uy, es un caldo que te va a mandar a la hamaca o la cama. Mamy tutaj czosnek, mamy tutaj kolendrę, Sal, sól. ¿Qué más? cebolla, ajos. Cebulę, cebulę. 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 Uy, Qué rico. muy Qué bueno. rico. Bardzo dobre. To na taki con limon? Acá ya, listo. O, do tego jeszcze można troszeczkę sal. zrzucić Sí, es un limonki. complemento, su complemento. W Ameryce Południowej często się je potrawy z dodatkiem bananów. En este caso yo le voy a poner ají, mira. Picante. A, picante, yo no quiero. Sí. Otros sí lo mira. Picante. Uy. Bueno. Picante. Ale banan ugotowany tutaj smakuje jak ziemniak. W ogóle nie ma słodyczy. Nie spodziewałem się, że ma taki smak. Bardzo taki mocno skrobiowy. Białe mięso. Smakuje identycznie jak sum. Bez żadnego innego porównania. Identycznie jak sum. A w tej części, tu jest głowa, jest ponoć najwięcej właśnie witamin i minerałów, jak fosfor, cynk. Eso. Działa to na układ immunologiczny. Ale jest obrzydliwe. Takie mulaste. Jednak mięso jest dużo smaczniejsze niż te witaminy. Witaminy wolę połykać sobie w tabletkach w tej chwili. Ale z tą limonką ten wywar jest naprawdę genialny. Mega orzeźwiający, mimo to, że jest bardzo duszno. Pasuje idealnie. Jednym z ciekawszych mięs, które można spotkać w Belen, jest wędzona kapibara, ale szybko się okazało, że to nie ona była największym rarytasem, tylko ja. Już wiem skąd to się bierze, skoro na jednego faceta przypada tu 6 kobiet, to nic dziwnego, że obcokrajowcy też padają w oko. ¿Qué quieres ver? Este. ¿Quieres ver a la vendedora o quieres ver a la pierna que está aquí? La piernas quiero ver. ¿Quieres ver mi pierna? Pues, Sí. por acá puedes ver mi pierna. ¿Qué quieres ver mi pierna? Pues. Ay, mira, ve, ¿qué quieres ver mi pierna? Te voy a hacer ver mi pierna. ¿Es ahumada? Esta es carne ahumada, pero no bien ahumada. ¿Quieres probarme? Claro. Ay, a la carne, a mí no, ¿ah? A No, la no. carne. Oye, claro. Si quieres puedo probar todo. Ay, 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 es grueso. Mira, ve, ¿quieres probarme a mí? Es muy grueso. Y tan grueso, estás en lista. Ah, vale. Que la gente amable aquí, ¿verdad? Ay, ay, ay. Por atrás y por adelante. Słuchajcie, tak wygląda kapibara. Jest wędzona, lekko wędzona. Es, Comezona, dime, sol- comezona. ¿Es solo ahumada o no? ¿Cómo se prepara Es este? ahumado. Solo ahumado, Semi ¿verdad? ahumado, no es bien ahumado. Ujú. ¿Y cómo se prepara este? Como usted quiere. ¿Cómo lo quieres? Como un guiso, con azúcar, lo preparas, con chocolate, con ají dulce. Vale. No, tak to wygląda. Pachnie mocno wędzonym, takim kurczakiem mógłbym powiedzieć. ¿Y puedo un poquito ¿Quieres probar? Muy Sí. bien, yo te voy a probar, ¿ya? Vale, gracias. Zobaczymy jak to smakuje. Bien sabroso.
Troszeczkę jest suche mięso. Jest bardzo słone. Ale też nie wiem jakby do czego porównać, żebyście wiedzieli do czego jest ten smak. Wydaje mi się, że jest to do takiej wędzonej, podlaskiej wędliny. To wnętrze kury. Widzicie te pomarańczowe kulki? To niedojrzałe jajka, żółtka, które miałyby dopiero powstać. W wielu krajach się ich nie wyrzuca, gotuje się albo smaży, czasem dorzuca do zupy. Na tym targu trafiliśmy też na stoisko, którego nie spodziewaliśmy się zobaczyć. Sprzedawano tu żółwie. Niektóre z nich to gatunki zagrożone wyginięciem. Ich handel jest nielegalny, podobnie jak mięso węży czy małp. Z żółwia robi się caldo, czyli wywar z właśnie tych zwierząt. Te zwierzęta są tutaj nielegalne, więc nie zawsze można je jakby tak dostać na tym bazarze, są schowane. Często policja zerka na właśnie na takie stoiska i dostają mandaty. Są już specjalne organizacje, które edukują lokalną społeczność, żeby nie zabijać zwierząt, które są pod ochroną. Tutaj jest penis. Para tener hijo varón, puro hijo varón. Es un afrodisíaco? Sí, se los come, se los cocina y se los come sin sal. Para tener puro hijo varón. Z mięsa żółwia robi się zupę o nazwie camotelo. To tradycyjne danie w niektórych regionach Ameryki Południowej i Środkowej. Gotowane długo na wolnym ogniu, często z warzywami, przyprawami, a czasem też z krwią. Dla wielu to potrawa rytualna albo afrodyzjak, ale dla żółwi wyrok. W pewnym momencie zaczął padać mocny deszcz, a obok usłyszeliśmy, że jest jakaś lokalna impreza, więc wbiliśmy tam. Słuchajcie, straszny deszcz zaczął padać, a z Raulito biegamy po całym bazarze Belen i trafiliśmy na taką lokalną imprezę z fajnymi ludźmi. Pijemy sobie piwko, no i to się nazywa podróżowanie. Deszcz przestał padać, wracamy do pracy. Amazonia to nie tylko jedzenie, to też naturalna apteka. Wiele leków, które dzisiaj kupujemy w tabletkach, ma swoje źródło właśnie tutaj, w roślinach rosnących dziko w dżungli. Que tengo acá una trayectoria de la venta de plantas medicinales de muchos tiempos, largos tiempos, más o menos 45 años. Yo acá les vendo la medicina que necesita la persona, ya sea para un cáncer, una próstata mal o una enfermedad de la piel o cualquier tipo de enfermedades que tenga, salvo que me diga nomás qué es lo que tiene, entonces si hay solución con la planta medicinal natural. Wracamy do smaków, tym razem zdecydowanie mocniejszych. Na jednym ze stoisk serwowano grillowanego kajmana. Zobaczcie jak łapa krokodyla wygląda. Jest bardzo ciężka. Pesado mucho. Zobaczcie, jest bardzo ciężkie mięso. Así, Así. I mięso trochę przypomina teksturę ryby. Probamos, ¿verdad? ¿Sí? Zobaczcie jak wygląda upieczony aligator. Pachnie w sumie trochę rybą. Jest bardzo gorący. Zobaczcie jak wygląda. No powiedzcie, mięso wygląda jak ryba, a smakuje też jak ryba. Jadłem już aligatora w Kambodży, smakował inaczej. Ten jest taki bardziej dymny przez to, że jest grillowany. Wcześniej jadłem, z tego co pamiętam, bardziej już smażony z warzywami. Dobre mięsko. Soczyste, pełne smaku, bardzo dymne. ¿Te gusta? Sí, Me gusta mucho. la mitad sabe a pollo, la mitad pescado. Tak, tak jak Raul mówi, że smak jest trochę podobny do kurczaka i trochę do ryby. Bardzo dobry. A potem wpadliśmy na pomysł. Kupiliśmy kawałek aligatora i teraz płyniemy do
pobliskiej wioski, takiej wioski pływającej podobnej jak tutaj i będziemy gotować tego właśnie aligatora z lokalną rodziną. Żeby przygotować coś wspólnie i tak naprawdę poczuć ten smak, tak jak jedzą go tu na co dzień. Kajmana kroimy na mniejsze kawałki, w tym przypadku nożem się nie dało, ale siekierka dała radę. Dokładnie myjemy wszystkie składniki. Siekamy warzywa, takie jak kolendra, czosnek, pomidory i ají dulce, czyli rodzaj lokalnej lekko ostrej papryczki. Odpalamy grilla i wrzucamy jaszczura do zimnej osolonej wody, gotujemy ponad godzinę. Dodatkiem będą platanos, czyli twarde, niedojrzałe banany, które gotujemy podobnie jak ziemniaki. To danie nazywa się chilicano. Składa się z wody, z soli, oczywiście z krokodyla. Do tego jest dużo czosnku, papryki słodkiej, kolendry i to wszystko. Gotowane jest przez około 1,5 godziny. Z tego mięsa jest wywar, lekko tłusty. Zaraz sprawdzimy, jak to w ogóle smakuje. ¿Cómo está? ¿Te gusta? Wow, Sí? best, the best. Je się oczywiście z bananami. Ale próbujemy. Smacznego. Smacznego. Qué rico. Sam wywar smakuje tak jak ryba. Jest leciutko pikantny, bardzo czosnkowy, bardzo aromatyczny. Same mięso. Zaraz sprawdzimy. Same mięso też jest mięciutkie. Rozpływa się w ustach. Nie wiem, jaką część dokładnie kupiliśmy, ale wydaje mi się, że jest to polędwica z krokodyla. Może się mylę, nie wiem, nie pamiętam, ale samo danie jest naprawdę bardzo dobre. Zachęcam Was do próbowania takich rzeczy. Naprawdę krokodyl jest bardzo dobry. ¿Te gusta mucho? Jest Buenazo. muy jugoso, ¿verdad? Sí, Jest bardzo soczysty, bardzo aromatyczny w tym całym wywarze, który gotowaliśmy. No ale co jest jeszcze bardzo ważne w posiłku? Ludzie. Bez ludzi jedzenie nie jest smaczne. To jest ají charapita, czyli bardzo pikantna papryczka. Wczoraj ją spróbowałem i do tej pory piecze mnie, nie powiem co. Jest naprawdę pikantna, dzisiaj już jej nie będę próbował, nie chcę już kolejny raz ryzykować, ale to jest naprawdę piekło. To jest naprawdę diabelska papryka. Wracając z obiadu, trafiliśmy na grupę dzieciaków w szkolnych mundurkach. Tłumaczyły, że zużyty olej nie musi lądować w rzece. Można go przerobić na mydło i zadbać o to, żeby nie truć własnego podwórka. To młode pokolenie uczy starsze, jak dbać o środowisko, w którym sami żyją. Ellos, de todos los que consumen acá la gente, sus frituras, pescado frito, pollo frito, algunas personas habitualmente lo hacen botando al desagüe, al inodoro, o algunos hasta echan al río, pues, y eso como que hace un impacto con la contaminación del aire y todo eso. Entonces, esto es lo que ellos tratan de... Nosotros concientizamos a estos muchachos para que ellos también concienticen a la gente. ¿En qué? En que no se debe hacer eso, sino podemos reutilizarlo y convertirlo en jabón, porque el jabón también se hace a base del aceite reciclado. I es dar una mejor utilización positiva. Amazonia zaskakuje na każdym kroku. Smakiem kajmana, zupą z żółwia, niedojrzałymi jajkami i dzieciakami, które uczą dorosłych, jak nie truć własnej ziemi. To miejsce, gdzie jedzenie, życie i natura są ze sobą połączone bardziej niż gdziekolwiek indziej. I gdzie nic się nie marnuje, ani mięso, ani wiedza, ani czas. Porozmawialiśmy też z ludźmi, którzy żyją zupełnie inaczej niż my. Bez pośpiechu, bez dostępu do wielu rzeczy, które dla nas są codziennością. Czy są inni od nas? Może tak, ale korzystają z tego, co mają i mimo braków są szczęśliwi i cholernie życzliwi. Wracamy stąd trochę ubłoceni, trochę zmęczeni, ale bogatsi o historie, których nie da się opowiedzieć z kanapy, bo trzeba tu być.